Witam Państwa budynek Kongresu Narodowego, czyli Parlamentu. Budynek ten został wykonany z elementów, które zostały produkowane w Europie i przetransportowane tutaj do Buenos Aires. I składanie tego budynku zajęło wiele lat. Złożenie tego budynku było nie lada trudnością dla fachowców i trwało od końca wieku XIX do roku 1946. Do tej pory tzw. złote rączki mają problemy z różnymi naprawami. Całkowity koszt tego obiektu podczas jego budowy wzrósł 5-krotnie, przez co gmach ten określany jest Złotym Pałacem. Budynek za mną, określany jako Cavana Building, ma dosyć ciekawą historię za sobą. Jest to w ogóle w owym czasie, kiedy został zbudowany, czyli w roku 1936, budowano go tylko 14 miesięcy. Był jednym z najnowocześniejszych i najwyższym wieżowcem w Ameryce Południowej. W ogóle jest ciekawa historia związana z tym budynkiem. Został on zbudowany przez bogatą kobietę. Motywem stworzenia tego obiektu była zemsta. Zemsta na bogatej arystokratce o imieniu Mercedes, która mieszkała w pałacu tuż za parkiem San Martin. Mercedes zrobiła wszystko, aby nie doszło do małżeństwa pomiędzy jej synem a Cavana. Z tego pałacu rozpościera się widok na bazylikę. Z kolei Cavana zbudowała na linii widoku z tego pałacu właśnie ten biurowiec. W sumie według mnie on nie wygląda oszałamiająco, ale jest laureatem wielu nagród. I na owe czasy, kiedy go zbudowano, był bardzo nowoczesny. Zresztą obecnie apartamenty w tym budynku są bardzo drogie. Prawdopodobnie ta historia nie jest prawdziwa, ponieważ Mercedes zmarła w roku 1920, natomiast wieżowiec Cavana powstał w roku 1936. Widzą Państwo Torre Monumento, czyli wieżę zegarową. Została ona zbudowana w roku 1910 i upamiętnia stulecie rewolucji majowej. Pierwotnie nazywała ona się jako wieża Anglików, ponieważ powstała z inicjatywy społeczności angielskiej zamieszkującej Buenos Aires, aczkolwiek po bitwie o Falklandy ta nazwa została zmieniona. Zdarzały się sytuacje, kiedy na przykład podkładano dynamit pod ten obiekt jako symbol angielskiej bytności na tym terenie. Pojawiały się także antybrytyjskie napisy. Wieża ta była ulubionym miejscem spacerów polskiego pisarza Witolda Gombrowicza, który mieszkał w Buenos Aires w latach 1939-63. W pobliżu Torre Monumento znajduje się pomnik poświęcony żołnierzom, którzy zginęli w wojnie o Falklandy Malwiny. Była to wojna wywołana przez władzę wojskową w Argentynie. W tym czasie prowadzili oni nieudolne rządy, wynikiem czego była fatalna sytuacja ekonomiczna państwa. Władze Argentyny, aby odwrócić zainteresowanie obywateli sytuacją ekonomiczną, potrzebowali jakiegoś sukcesu i tym sukcesem było według nich zdobycie Falklandów Malwinów. Na początku XIX wieku, już gdzieś po roku 1816, kiedy Argentyna, a raczej wtedy nazywało się to Zjednoczone Prowincje Rio de la Plata, utworzyły kolonię karną na Malwinach. W kolonii karnej doszło do buntu i Brytyjczycy musieli przysłać specjalny oddział, aby po prostu stłumić ten bunt. Z tamtego czasu wyspy te należały do Wielkiej Brytanii. Dopiero po 160 latach w 1982 Argentyna zdecydowała się odbić te wyspy. W owym czasie stacjonował tam niewielki oddział brytyjski i dosyć łatwo było Argentyńczykom zdobyć te wyspy, aczkolwiek żołnierze argentyńscy byli słabo przeszkoleni. To byli młodzi chłopcy, którzy mieli tylko 4-miesięczne przeszkolenie za sobą. Niektórzy nawet nie byli wyszkoleni do, załóżmy, obsługi rakietników. Zdarzały się przypadki, że zestrzeliwali własne helikoptery. Byli tak słabo wyszkoleni właśnie. W ogóle wojna ta miała głównie znaczenie propagandowe. W owym czasie tak samo jak i władze Argentyny, tak i władze Wielkiej Brytanii były nielubiane przez społeczeństwo. Dlatego dla Margaret Thatcher, rządzącej wtedy Wielką Brytanią, taki sukces miałby wielkie znaczenie propagandowe.
Dlatego wysłała ona tutaj ponad 100 różnego rodzaju okrętów, w tym 2 lotniskowce. Anglicy dosyć szybko odbili te wyspy. W sumie zginęło w tej wojnie około 649 Argentyńczyków i 255 Brytyjczyków. W ogóle Brytyjczycy wysłali tutaj specjalne oddziały SAS i ogólnie żołnierzy bardzo wyszkolonych. Czyli odbicie tych wysp przez Brytyjczyków nie było sprawą trudną. W owym czasie wyspy te nie miały dużego znaczenia, aczkolwiek niektórzy mogą powiedzieć, że mieli znaczenie strategiczne, ponieważ były w pobliżu Cieśnina Magellana, ale w tamtym czasie już oczywiście od dawna był kanał panamski i jednak ruch morski był mały na tym kierunku, poprzez południowe krańce Ameryki Południowej. Co ciekawe, pod koniec lat 90. w pobliżu tych wysp odkryto znaczne złoża ropy naftowe, co znacznie komplikuje sprawę. Warto dodać, że w czasach, kiedy Falklandy zaczęły należeć do Wielkiej Brytanii, zostali tutaj sprowadzeni Szkoci i Walijczycy, którzy zajmowali się głównie pasterstwem. Były dosyć trudne warunki do życia, aczkolwiek te narody są dosyć do tego przyzwyczajone. W sąsiedztwie parku San Martin znajduje się kilka głównych atrakcji miasta. Wcześniej wspomniany wieżowiec Cavanagh, torę monumentu, czyli wieża Anglików i pomnik żołnierzy, którzy zginęli na Falklandach i Malwinach. Miejsce, w którym się znajduje, to właśnie park San Martin. Na cześć tego słynnego bohatera Argentyny i Chile, a także Peru, a także w mniejszej części Boliwii. W parku znajduje się piękny pomnik San Martina, a także pałac Mercedes, czyli niedoszłej teściowej Cavanagh. Park San Martin pierwotnie był terenem klasztoru w XVII wieku, później był własnością gubernatora, następnie znajdował się na tym terenie targ niewolników, fort, a także miejsce walk byków. Obecną formę park uzyskał w drugiej połowie XIX wieku, wtedy powstał także w roku 1862 pomnik San Martina, od którego park wziął nazwę. Za mną znajduje się statua José de San Martina, jednego z największych bohaterów Argentyny, a może i największego. Jest to osoba, która walczyła o niepodległość tego kraju, o uzyskanie niepodległości od Hiszpanii. Nie tylko on jest bohaterem Argentyny, ale także Chile i Peru. Na początku XIX wieku, w latach walki o niepodległość państw Ameryki Południowej, San Martin wraz ze swoimi żołnierzami przeszedł Andy z Argentyny do Chile w bardzo ciężkich warunkach i tam kontynuował walkę o niepodległość Chile, a następnie o niepodległość Peru. Walczył on także, to znaczy miał udział także w uzyskaniu niepodległości przez Boliwię. San Martin jest drugim największym bohaterem Ameryki Południowej po Szymonie Bolivarze. Już po uzyskaniu niepodległości zaoferowano mu udział w polityce, jednak on stwierdził, że nie chce sobie brudzić rąk. Neobarokowy pałac San Martin został ukończony w 1906 roku. Od roku 1936 jest jednym z gmachów rządowych. Wnętrze pałacu są bogato zdobione i warte zwiedzenia. Zawierają dzieła amerykańskich i argentyńskich artystów. Za mną znajduje się pałac pani Mercedes. Obecnie znajduje się tutaj Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Niezły wypas. Obiekt jest nawet udostępniony do zwiedzania, aczkolwiek należy to dokładnie sprawdzić, jest tylko w wyznaczonych terminach. Niedaleko parku San Martin znajduje się Muzeum Broni. Zlokalizowane jest ono w Palacio Paz, który należał kiedyś do jednej z najbogatszych rodzin w Argentynie. Można tam podziwiać broń od czasów średniowiecza. Wojna w Gran Chaco miała miejsce w latach 1932-35 pomiędzy Paragwajem a Boliwią. Sądzono, że na tym terenie znajduje się ropa naftowa.
Wojnę przegrała Boliwia, a Paragwaj otrzymał 3/4 spornego terytorium. Jednak ropę znaleziono tam dopiero w XXI wieku. Argentyna w tym konflikcie wspierała Paragwaj poprzez sprzedaż broni i kredyty. W tym muzeum funkcjonuje także ekspozycja dotycząca wojny o Falklandy Malwiny. Za mną znajduje się Teatr Kolon. Jest to obiekt zbudowany w ciągu 20 lat i oddany do użytku w 1908. Jest on w stylu eklektycznym. Jest to jedna z najwspanialszych oper na świecie ze wspaniałą akustyką. Występowali tu m.in. Penderecki, Kiepióre czy Pavarotti. Księgarnia posiada przepiękne wnętrza, na które składają się ornamenty, freski i rzeźby na suficie, ścianach i poręczach. El Ateneo ma także ciekawą historię. Znajduje się w księgarni Al Ateneo Grand Spendi. Jest to księgarnia, która znajduje się w byłym teatrze. W ogóle budynek ten został zbudowany w 1919 roku jako teatr na około 1000 osób. Następnie po 10 latach został przekształcony w kino, które funkcjonowało aż do końca lat 90. Z kolei w 2000 roku odnowiono ten budynek i przekształcono w księgarnię, jedną z najpiękniejszych na świecie. Kiedy obiekt ten został przekształcony na kino, emitowano tu pierwsze filmy dźwiękowe w Argentynie.